Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym jadę na działkę. Będę robił serwis łańcucha przed wyjazdem. Szykuje się fajny kilkudniowy wyjazd na Podlasie. I muszę sobie przygotować motocykl. Na działce mam jeszcze jakieś takie rzeczy turystyczne typu namiot, jakąś chyba poduszkę, takie pierdółki, więc chcę już sobie to spakować i zrobić takie próbne pakowanie. Jak widzicie, mam zainstalowanego CarPlaya. Robiliśmy to u Bartka, tak naprawdę Bartek to robił. W garażu pokażę Wam, jak wygląda mocowanie. Mocowanie z płaskownika aluminiowego. Wygląda to bardzo estetycznie. Jest bardzo leciutkie. I powiem Wam szczerze, że marzył mi się właśnie CarPlay tutaj w motocyklu. Z tego względu, że... O, policja stoi. Tak jak widzicie, żeby patrzeć na telefon, muszę trochę głowę w dół brać, przez co niestety odrywam troszeczkę wzrok od kierunku jazdy. I marzył mi się tak CarPlay, że był właśnie tak typowo na wysokości moich oczu. Myślałem, że będzie zasłaniał trochę przy nagrywaniu, że nie będziecie dobrze tego widzieć, ale zrobiłem takie nagrywanie próbne, sprawdziłem i jest bardzo fajnie. Na tą chwilę zostawiam sobie jeszcze telefon, bo nawet w samochodzie zawsze miałem tak, że bo też mam CarPlaya w samochodzie swoim starszym, że tam jest Navi, a oddzielnie mam Janosika. Niestety te aplikacje ze sobą jakoś tak super nie współpracują. Fajnie by było na Androidzie Auto, żeby tak jak jest na telefonie, tu jest Google Maps i po prawej stronie w rogu, żeby był Janosik. Chyba tak nie można. Przynajmniej ja jeszcze tego nie odkryłem rozwiązania, więc na tą chwilę będzie jeszcze Janosik tutaj. Też mi łatwiej będzie obsługiwać ten telefon, ale powiem Wam szczerze, że na razie jestem bardzo zadowolony. Trochę to wygląda wszystko jak centrum dowodzenia nuklearnego. 3 ekrany. Dodatkową modyfikację, drobną oczywiście, którą zrobiłem, to jest kabel USB-C. Z tego co pamiętam, kupiłem chyba 2-metrowy. Przeciągnąłem go przez całą długość motocykla i on wychodzi w kufrze, w lewym kufrze. Zamontowałem go po to, żebym mógł sobie tam, nie zużywając, tak jak teraz na przykład będziemy na wyjeździe, baterii z powerbanka, mógł ładować baterię do kamery, czy jakieś tam takie rzeczy właśnie dodatkowe. A to gniazdo i tak było wolne, więc uważam to za najlepsze rozwiązanie. Miałem ten kabel kątowy, pamiętacie, nawet kilka osób pytało właśnie, co to za kabel, ten sprężynowy. Niestety ten kąt 90 stopni był w prawą stronę. Ja tego wcześniej nie przemyślałem, przez co zakrywało gniazdo USB-C. No i musiałem niestety ten kabel wyciągnąć, no bo ten jest na tą chwilę ważniejszy dla mnie, ale zamontuję sobie tutaj wszystko jedno, jakiś kabel znowu na kierownicy, taki, żebym miał do ładowania telefonu, bo tak jak mówię, przyzwyczaiłem się do 2 wyświetlaczy, że mam. Janosik to tak będzie działał praktycznie na, że tak powiem, na wygaszonym telefonie tutaj. Robiliśmy to u Bartka z tego względu, że Bartek ma i materiały właśnie takie, jeżeli chodzi o jakieś aluminium, o jakieś dodatki. Ja takich materiałów nie mam na działce, ale Bartek mi zaproponował, że mi to zrobi, że mi to pomoże zrobić, a tak naprawdę Bartek wykonał tu całą robotę. Dzięki, Bartuś, jeszcze raz, bo super robótka kolejna nasza. No, u Bartka też robiłem te zastrzały w kufrach, także fajnie. U mnie jest garaż do roboty mechanicznej, u Bartka do bardziej precyzyjnej.
Muszę pojechać na działkę, bo nie wiem, który film będzie pierwszy, czy ten z CarPlayem, czy ten z offroadu kolejnego. No ale jeżeli ten będzie pierwszy, to po prostu muszę jechać ogarnąć motocykl, bo z Bartkiem, takim drugim moim kolegą, z którym się znam już kupę lat, byliśmy powściekać się znowu w terenie. We dwóch jednak fajna zabawa, jak się jedzie bezpieczniej, trochę jest asekuracja, a troszkę się powściekaliśmy w tym terenie. I też Wam zrobię filmik. Myślę, że Wam się spodoba. Chyba że już go obejrzeliście, to wtedy nie było tematu. Bo tak jak powiedziałem, nie wiem jak tam z kolejnością będzie filmów. Domyślam się, że obejrzeliście już film z serwisu Bendy. A jeżeli nie, to zapraszam do obejrzenia i zobaczenia, jak wygląda właśnie konstrukcja Bendy szynszylki 125. Bardzo fajny motocykl, ładnie wykonany. Jeszcze jeżeli chodzi o tego CarPlaya, wrócę do tego. Podłączyliśmy go do lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Minus poszedł do akumulatora, a resztę podłączenie do wtyczki, która jest pod siedzeniem. Więc tam jakiejś wielkiej ingerencji nie było. No ja niestety przyznam się szczerze, że jak w mechanice się dosyć dobrze czuję, tak jeżeli chodzi o elektronikę, elektrykę, nie za bardzo się w tym czuję, a jeżeli Bartek ma to w jednym paluszku i mi to powiedział, że ogarnie bez problemu, to ja już nie kombinuję, nie szukam jak to podłączyć, poradników, po prostu się na tym nie znam. Ja jak się na czymś nie znam, to się do tego za bardzo nie dotykam. Tak jak Wam wspominałem, teraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jak wygląda to mocowanie. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda kurzej z przodu bez owiewki. Jak dobry rasowy ścigacz. I teraz Wam pokażę wymiary. 18,5 nawet. Na dole się zwęża 17,5. Tutaj wysokość to jest 2 cm, nawet 2,2. I puściliśmy kabel od zasilania tutaj tym otworem. Tu jest spięte na 2 paski i fajnie to wszystko wygląda, fajnie się prezentuje. Co jeszcze? Mówiłem Wam, że będę montował kabel 2-metrowy, żeby wychodził mi w kufrze. Także tutaj go połączyliśmy. Jest puszczony. Zobaczcie, tutaj jest połapany paseczkami. Nie trzeba było ściągać żadnych plastików. Poszło tutaj tędy dołem, pod siedzeniem. I zobaczcie, tędy ten kabel wychodzi. Tutaj złapany na 2 opaski, tryteczki. I tutaj jest przyłapany klejem na gorąco, więc jest wszystko szczelnie i będę mógł sobie podłączać. Jeszcze tu Wam pokażę, jak jest to wszystko połączone. To jest kostka z tym żółtym przewodem od oświetlenia tablicy rejestracyjnej. I teraz tak, tutaj Bartek podłączył minus, to jest czarny, z niebieskim kablem, puścił go tutaj do, już Wam pokazuję, do akumulatora. Tak jest to zrobione. A z żółtym jest połączony czerwony. Więc to jest takie szybkie połączenie. Nie ma opcji pomylenia, bo tu jest ta akurat jedna kostka z żółtym, więc tutaj raczej się nikt nie pomyli. Uruchamia się chwilkę dłużej. Można sobie zamontować czujniki ciśnienia, ale ja kupowałem samą gołą nawigację. Android Auto, CarPlay. I teraz połączy nam się z telefonem. Jest.
Także widzicie wszystkie funkcje tak naprawdę takie, jakie ma Spotify. Dobra, i tutaj Janosik też nam działa. Więc wszystko fajnie. Teraz go będę testował. Mam nadzieję, że wszystko z nim będzie dobrze. Pokazałem Wam, jak wygląda to mocowanie. Jeszcze jeżeli chodzi o mocowanie samego CarPlaya, było kilka uchwytów dodatkowych. Tutaj był taki uchwyt, który był prawdopodobnie do montażu na lusterku. Ale ja nie montowałem oczywiście go na lusterku. Wykorzystaliśmy ten uchwyt w ten sposób, że założyliśmy go na ten uchwyt CarPlaya. W środku jest klej na gorąco i jeszcze dokręciliśmy śrubą, więc to się trzyma fajnie, wszystko solidnie. Jeszcze zamontowałem sobie tutaj takie dwie pianki. Mimo że on tam nie tańczył na lewo i prawo, ale jak gdzieś po dołach, po jakichś wertepach będę jeździł, to fajnie, żeby to się amortyzowało na tych piankach. Że to tyle. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Także trzymajcie się. Hej.